zaczynamy. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym będę kontynuował motyw Sega Master System 2. I tak jak obiecywałem wcześniej, zaprezentuję wam dzisiaj gierki. I to będzie kilka skromnych gierek. Na początek coś głupiego, żebyście nie pomyśleli, że konsola jest za fajna. Na początek Super Kick-Off, czyli jedna z miliardów gier piłkarskich wydanych na wszystkie konsole pod różnymi nazwami. Super Kick-Off. A zatem gramy. Kick-Off. W zasadzie Super Kick-Off, czyli po prostu piłka nożna. Mamy różne tryby gry, wiadomo. Wybieramy singla, jakieś dodupne zespoły, rangersi, nie wiadomo co to w ogóle jest. One player. Tabelki, które mają za zadanie wkurzać gracza. Gramy, bo o to w tym chodzi. Piłka, kurczę, odbija się jakby jakiś nadmuchany kondon w blaszanej beczce. Kurde, nawet nie mogę dojść do piłki. Pamiętam taką grę ze Złotej Czwórki z Pegasusa, która się nazywała Soccer. I to była naprawdę fajna piłka, a to jest jakieś gówno. Tego nie widać na filmie, ale nasi piłkarze, oni w ogóle tej piłki nie trzymają sztywno. Oni ją tylko popychają przed sobą, a jeśli odbiegną na przykład za mocno, to piłka im ucieka spod nóg. A odebrać piłkę komputerowi to nie jest wcale łatwo. Zatem ta gra to krap. Irytujący dźwięk, brak jakiejkolwiek muzyki, beznadziejne sterowanie. Ta gra to gówno. Teraz będziemy się szarpać z wyciąganiem karabina z konsoli, by pokazać wam kolejną gównianą grę Dick Tracy. Dick Tracy, który jest Dickiem. Fuck, yeah, gramy. Teraz działa i zobaczmy co to za gra. Difficult zmieniam oczywiście na easy, bo gry wiadomo te stare gry są kurewsko trudne, więc chodzimy takim gostkiem uzbrojonym w pistolet. Kiedy wciskamy przycisk pierwszy, kiedy wciskamy go raz, wtedy nasz typ strzela. Kiedy wciśniemy go mocno, wtedy strzela przed siebie. I musimy rozwalać typów, którzy prędzej rozwalą nas niż my ich. Spróbujmy jeszcze raz. Idziemy. Idzie typ. Strzelanie jest bardzo wkurzające, ponieważ musimy lekko tylko muskać przycisk pierwszy, żeby nasz ten Wacek Tracy strzelał przed siebie, bo jak go wciśniemy lekko mocniej, to on od razu strzela w górę. Jest to bardzo wkurzające. Strzelając w górę możemy też celować D-padem. Tak jak właśnie to zrobiłem. Natomiast jak już koleś podejdzie do nas, to wtedy musimy go walić z piąchy. Możemy też skakać, co jest moim zdaniem nieprzydatne jak na razie. No ale gra nie jest jak widać porywająca. Ale wersja na NESie jest jeszcze gorsza, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc tym razem z Sega górą. A masz! Ach, tu się przydaje skakanie.
po raz pierwszy. Ciach, ciach, ciach. Zdychaj, gincie frajerzy. Więc to jest tyle odnośnie Dicka Tracy'ego. To był Dick Tracy, który jest do dupy. A teraz czas na coś fajnego. Więc Sonic the Hedgehog, jeden ze sztandarowych tytułów Segi. Gramy. Sonic the Hedgehog to bardzo słynny tytuł, który ukazał się właśnie w 1991 roku razem z premierą Segi Master System 2 i ta gra miała być konkurencją dla Mario. W zasadzie pierwotnie konkurencją dla Mario to miał być Alex Kidd in Miracle World, który właśnie mam wbudowany w pamięć konsoli, jednakże on nie spełnił oczekiwań i wtedy Sega wypuściła Sonika. Sterowanie jest bardzo zagmatwane, bo żeby do chodzenia domo krzyżak, ale żeby skakać, przycisk pierwszy służy do skakania, a przycisk drugi nigdy nie zgadniecie. Też służy do skakania, więc wybitnie rozbudowana gra, zupełnie jak tytuły z Atari, no ale graficznie, jak widzicie, prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Kurde! Bardzo atrakcyjnie się prezentuje pod względem grafiki. No i tu właśnie widać przewagę graficzną Segi w stosunku do NES-a. Widać, że jest to jednak mocniejszy procek, bo gierka wygląda naprawdę ładnie, bardzo ładnie, szczegółowo, kolorowo i jest naprawdę grywalna i przyjemna, także jest to jeden z najlepszych tytułów na Sega Master System. Zdecydowanie wart polecenia. I tym sposobem level pierwszy mamy zaliczony. Więc to był Sonic. A teraz trzeba go wyjąć. I to już nie jest takie łatwe. A teraz Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Brzmi tandetnie, czyż nie? Ale gra jest sama w sobie nie taka zła. Gramy! Zaskoczeniem dla po niektórych może być fakt, że gra z myszką Mickey w roli głównej jest jednym z najlepszych tytułów na Sega Master System. Więc co się dzieje z tym światem, nie? Ale nie, naprawdę. I tu mamy wybór Practice i Normal. Practice to wbrew pozorom wcale nie jest żaden trening, tylko to jest poziom trudności łatwiejszy. Gra ma jakąś tam pseudofabułę, która, tak jak Mario ratował księżniczkę Peach, tak myszka Mickey musi ratować Mini. Czy jest to dla kogoś zaskoczeniem? Chyba nie. Nasz myszon ma trochę więcej możliwości niż Sonic. Przyciskiem drugim skacze, a przyciskiem pierwszym podnosi różne przedmioty. I po ponownym wciśnięciu drugiego przycisku może tymi przedmiotami rzucać. Jak widzicie, tutaj naszym wrogiem jest wszystko. Matka natura. Zabijają nas kwiatuszki, zabijają nas sadzonki maleńkich drzewek, więc bajkowo. No i oczywiście kiedy giniemy, to tak naprawdę nie giniemy, tylko nasza myszka sobie siada, kręci się w głowie i... Więc gra kierowana raczej dla młodszych graczy, aczkolwiek na tyle ciekawa, rozbudowana i atrakcyjna, że znajdą tutaj coś dla siebie także starsi gracze. Teraz zauważyłem dopiero, że się walnąłem w opowieści o tej grze. Wziąłem tryb Practice i tryb Practice to faktycznie nie jest gra, tylko to jest trening, bo jak zauważyliście, przeszedłem już jeden level, który był niesamowicie krótki. No i właśnie był krótki, ponieważ to jest trening po prostu. To trening, który właśnie skopałem. Więc sorry za pomyłkę, ale jednak wybierając tryb normal, wtedy mamy dopiero do czynienia z normalną grą. A teraz to jest tylko trening. To tyle odnośnie myszy.
Dobra. Wyjmujemy Mickey Mouse'a. Wyłaź Miki, kurwa. I na koniec grę wbudowaną w konsolę, czyli Alex Kidd in Miracle World. Gramy. I teraz Alex Kidd in Miracle World. Jest to gra, która powstała, no nie wiem, chyba z premierą pierwszej Segi Master System. I miała być to konkurencja dla Mario. Niestety nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań i z konkurencji dla Mario wyszły nici. Mario jednak zdominowało. Aczkolwiek ta gra jest też bardzo przyjemna i trudna. I jest jedną z najciekawszych gier na Sedze Master System. Jak również... Kurwa no... Trochę zżyna z Mario, bo też są tutaj levele, gdzie się chodzi, są levele, gdzie się pływa, także... O właśnie, jest woda, czyli jest to jednak zerżnięte z Mario. No i może właśnie dlatego, może gracze się wkurzyli i dlatego tak tej gry nie docenili. Aczkolwiek, no grafika jak widać, kolorowa, ładna. W skali tej konsoli, no to gra naprawdę przyjemna i bardzo trudna. Więc to tyle. Podsumowując, jak już zobaczyliście kilka gierek, konsola, cóż, no konsola miała być konkurencją dla NES-a, ale się nie udało, ponieważ raz, że marketing Segi był kiepski, dwa, trochę się spóźnili, NES już był na rynku, kiedy wydali Master Systema. Po trzecie, jeśli będziemy mówić o tym konkretnym modelu, to Master System 2 ukazał się w ogóle cholera wie dlaczego. 91 rok, to już 8 bitów niestety, wtedy odchodziło do lamusa, a oni wyskoczyli z tą konsolą. W Europie sprzedawał się dobrze, bo tam Nintendo jeszcze tak się nie panoszyło jak w Stanach, natomiast w Stanach, w Japonii ta konsola była spalona. No i oczywiście w Brazylii, o czym może nie każdy wie, ale ona była naprawdę bardzo, bardzo popularna. I Brazylia to jedyny kraj na świecie, w którym ukazała się wersja Segi 3, 4, także jakieś girl, w ogóle wersja dla dziewczyn, jakieś pierdoły. Ale generalnie konsola zła nie jest. Jest parę fajnych gierek. Tam pokazałem wam zaledwie maleńki procencik gier. Tytułów jest, no nie wiem, coś koło niecałe 400, więc 2 razy mniej niż na NES-ie. Ale można sobie coś znaleźć, można sobie w coś pograć. No pad jest dość kiepski, więc jeśli mielibyście wybierać, to wybierzcie sobie sami. Ale Master System nie jest konsolą rewelacyjną. Jeśli miałbym skłaniać się do wyboru, czy jest to konsola zajebista, czy jest to konsola do dupy, to niestety ta druga opcja chyba by przeważyła, pomimo miłych wspomnień, jakie mam z tą konsolą. Więc to tyle odnośnie Segi Master System. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!